Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim vlogiem czytelniczym. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć tę książkę do końca tego tygodnia. No i mam nadzieję, że pokażę Wam coś więcej niż tylko moje czytanie książki. Natomiast czytam teraz, zaczęłam czytać książkę, którą dostałam jakby do recenzji, aby zrecenzować, a jest to książka, już zaraz pokażę ładniej, Welsówna Miki Modrzyńskiej. Ja tej autorki czytałam poprzednie książki, ta jest w zupełnie innym stylu, bo wcześniejsza książka w styczniową letnią noc, czy styczniowa letnia noc, styczniowa letnia noc była bardziej takim romansem, natomiast czytałam też Cypka i Cypek była to książka bardziej taka dramatyczna, a tutaj mamy już fantastykę. Mamy tutaj odniesienia trochę do słowiańskości, czyli jeżeli ktoś czytał na przykład Żniwiarza, nie wiem czy dobrze powiedziałam, no to tutaj podobny klimat jest. Ja dopiero zaczęłam, co prawda, bo przeczytałam w zasadzie tylko prolog i zaczęłam pierwszy rozdział, ale klimat tej książki jest naprawdę cudowny i już od pierwszych stron jestem zachwycona. Mam nadzieję, że to się utrzyma. Będziemy mieć tutaj słowiańskie demony. No i mamy tutaj nastolatkę Tosię, która jakby wiedzie takie normalne życie nastolatki, czyli spotyka się ze znajomymi, ma tam jakieś sprawdziany do załatwienia, jakieś takie nastoletnie sprawy, no i ma demony wokół siebie, właśnie słowiańskie demony, którymi to musi się zająć. Więc jestem tego ciekawa. W ogóle dobierałam sobie specjalnie niebieską zakładkę do tej książki, a jest to okładka z moim ulubionym obrazem Van Gogha, czyli ta Gwieździsta noc. Mam nawet tutaj ją ułożoną z puzli, więc to jest jeden z moich ulubionych tych obrazów. A dostałam przed chwilą jeszcze książkę od wydawnictwa. Dostałam książkę od wydawnictwa Wysadzeni z siodła. Jest to wydawnictwo Borgis i praca pani Magdy Lewandowskiej, którą można w internecie znaleźć pod pseudonimem Koniałka. Generalnie jest to postapokalipsa, w której główną rolę grają zwierzęta. I mamy tutaj kota na przykład. Rozleniwiony kot staje się nagle członkiem organizacji terrorystycznej. Konie chodzą na dwóch nogach. Kury mieszkają i żyją według zasad zakonnych. Także taka postapokalipsa w trochę takim wesołym w sumie stylu. I jestem tego ciekawa i cieszę się, że też dostałam tę książkę, więc najpierw skończę czytać właśnie książkę Miki Modrzyńskiej. Taki mam plan, że przeczytam książkę Miki Modrzyńskiej, potem książkę Zakochana w bandycie, bodajże, taki tytuł, z grupy wydawniczej Helios, o ile się nie mylę. No i potem zabieram się za Wysadzeni z siodła. Chcę to przeczytać jeszcze w tym tygodniu. Mamy dzisiaj wtorek, więc zobaczymy, czy mi się uda i będziecie w sumie towarzyszyć mi w tym czytaniu. Teraz powracam właśnie do czytania Miki Modrzyńskiej i będę Wam dawać znać, jak mi idzie. Cześć! W kolejnym update'cie i chciałam powiedzieć,
że udało mi się skończyć już jedną z książek, które sobie zaplanowałam, czyli Welesówne. Cały czas zapominam, że tam jest drugie E, bo to jest córka Welesa, Welesówna. Jednej rzeczy żałuję, że ta książka tak szybko się skończyła. Naprawdę świetna książka. Przygody Tosi, jej przyjaciół i w sumie potworów, które się pojawiają w brzuskach. Są cudowne. To jak Tosia sobie radzi z tymi wszystkimi swoimi jakby obowiązkami, które ma, czyli opiekowaniem się dziećmi Welesa oraz tym, by w szkole jej się powodziło cały czas. Jest świetnie opisane. Bardzo podobał mi się klimat, trochę jak w książkach Pauliny Händel o żniwiarzu, tylko tutaj bardziej młodzieżowo, bardziej nie wiem, co chciałam powiedzieć, bardziej komediowo, bo ta książka jednak jest zabawna. No i dowiadujemy się, że w zasadzie Tosia od samego dzieciństwa widzi już jakieś potwory. No i w trakcie tej przygody, którą przeżywamy, dowiadujemy się dlaczego. Wiem, że ta książka jest zamkniętą historią, ale czekam na kolejne tomy z serii, bo wiem, że będą. No i czekam na kolejne książki Miki Motrzyńskiej, bo każda kolejna jest lepsza od poprzedniej. Naprawdę jestem nią zachwycona i no naprawdę żałuję, że tak szybko się skończyła. I zaczęłam czytać teraz książkę Nikoli Barańskiej, Zakochana w bandycie. Dużo o niej nie powiem, bo jestem chyba dopiero na drugim rozdziale, na trzecim, więc mało, no ale mamy tutaj Kim, która mieszka wraz z bratem w Nowym Jorku, z tego co się dowiedziałam. No i na początku tam napadają na nią w metrze, w sensie na cały wagon metra napadają gangsterzy, bandyci. No i jeden wpada jej w oko, budzi jego niebieskie morskie oczy. No i kiedy wraca ze szkoły tego dnia, do jej brata wpada właśnie chłopak, który ma morskie oczy. Tyle na razie wiem i tyle się dowiedziałam, ale naprawdę jestem zaciekawiona tą książką. Mam nadzieję, że równie szybko przeczytam jak Welesówne, natomiast przez Welesówne się płynęło i ta akcja wciągała. Nie wiem jak to będzie, bo dopiero zaczęłam, tak jak mówiłam. No i ta zdecydowanie jest grubsza, bo ma ponad 400 stron, więc wydaje mi się, że trochę dłużej może będę ją czytać. Ale co, na razie taki update czytelniczy i będę wam dawać znać co i jak w kolejnych. Do usłyszenia, cześć! Witajcie w kolejnym update'cie. Nie wiem czy mówiłam, ale skończyłam już Welesówne i tamta książka bardzo mi się podobała. A obecnie jestem już na działeczce. Będę się zabierać za sprzątanie. Ale czytam teraz Zakochana w bandycie. Jestem na 126-127 stronie. No i jak na razie akcja dosyć szybko się dzieje, a jednocześnie jest taka powolna, bo jakby sam romans, który jest w tej książce, ja pokażę jeszcze okładkę, bo nie wiem czy kiedyś pokazywałam, bo sam romans jakby, który tutaj jest, bardzo szybko płynie, to naprawdę wydarza się jakby z minuty na minutę. Natomiast sama akcja dalsza tej książki płynie wolno. Autorka daje nam jakby możliwość, aby troszkę się domyślić niektórych rzeczy. Natomiast nie wiem, czy w końcowym rozrachunku tak będzie, jak myślę teraz, że będzie. No ale bawię się generalnie dobrze, chociaż Welesówna podobała mi się pod tym względem chyba bardziej. Na pewno była ciekawsza.
bo generalnie Welesówna to są takie słowiańskości i słowiańskie klimaty, a ja to bardzo lubię i czytałam też Żniwiarza. Co prawda nie przeczytałam wszystkich części i chyba utknęłam na 4. I jak będę miała telefon, to zobaczę na Legimi. Wydaje mi się, że doszłam do 4, ale nie jestem pewna. Bo jestem na Drodze Dusz. I podejrzewam, że musiałabym czytać tą książkę jakby od nowa. Ale nie wiem, czy tutaj jest napisane, który to jest to. Kurczę, nie ma. Ale tak, to jest tak, 4. tom, bo przeczytałam Pustą noc, Czerwone słońce, 13 księżyc. Teraz jestem na Drodze Dusz i został mi też Czarny świt, więc chcę na pewno zakończyć tę serię i nie Paulina Hentel, tylko Mika Modrzyńska przez swoją Welesównę dała mi taki jakby zastrzyk tej chęci do powrotu do takiej słowiańskości, bo generalnie bardzo dobrze się to czyta. No i dzisiaj znowu jestem na działce, więc nie wiem, czy będę nagrywać. Postaram się coś nagrywać i bardzo chcę coś nagrywać. No ale zobaczymy. Na pewno dzisiaj zostaję na noc tutaj. Taki jest plan przynajmniej, więc może coś więcej pokażę. No i na pewno dzisiaj mogę pokazać przebitki z grilla, bo będzie. Może trochę ze sprzątania, bo tak jak tutaj w domku już w miarę jest ogarnięte, to jest drugi domek, w którym jest syf ogromny i trzeba to sprzątnąć. No ale jak już się sprzątnie, to będę mogła pokazywać więcej po prostu, bo będę miała na to czas. No, ale mogę pokazać działkę teraz, tylko muszę wstać elegancko. Jestem na takiej mojej leżaneczce tutaj. No i mogę pokazać, jak to tutaj teraz wygląda. O Jezus, się wywróciła. Generalnie tam jest domcie. Tutaj jest werandka już uprzątnięta. Na razie to jest syf, ale to zniknie, bo na razie przyjechaliśmy. No i tak to tutaj wygląda. Więc w klimacie teraz spędzam czas. No ale widzę, że tam już zaczynane jest sprzątanie, więc kończę na teraz. I widzimy się w kolejnym update'cie, bo na pewno pokażę. Także czytam teraz Zakochaną w bandycie. I podoba mi się bardzo. Ale mniej zdecydowanie niż Welesówna. I teraz zobaczyłam coś przerażającego. Widzicie, jakiś pająk ogromny tutaj jest na tym. Nie lubię pająków. No ale co? Do zobaczenia w kolejnych update'ach czytelniczych i vlogowych.
dniu w końcu siadłam do czytania i będę czytać dalej Zakochaną w bandycie. Wcześniej trochę też poczytałam i w sumie podoba mi się ta książka. Timos jest w sumie ciekawym bohaterem męskim. Kim jest taką jeszcze głupią nastolatką. Natomiast dużo już też kojarzy, dużo umie, chociaż stara się być dorosłą, bo mieszka sama bez rodziców w wielkim mieście. Natomiast mieszka z bratem, no i stara się właśnie być taką dość dorosłą osobą, jednak no jeszcze ma te takie odruchy trochę nastoletnie, dziecięce, mogę tak rzec. No i jak dla mnie akcja taka romansowa bardzo szybko idzie, chociaż od samego początku wiemy, że jest to romans i że będzie to romans, to jak dla mnie strasznie szybko ta akcja idzie. To jest w zasadzie takie taka, można powiedzieć, zadłużenie się od pierwszego wejrzenia, dosłownie od pierwszego spojrzenia. Natomiast no taka trochę nierealna dla mnie historia. No i nadal się zastanawiam, co ten Jasper, czyli jej brat, robi w życiu, bo z tego co wiem, zajmuje się tym co Timos, razem z dwójką jeszcze innych kumpli, a jednak to, co robi Timos, no nie jest do końca legalne, jak możemy się już domyślić. Także powracam do czytania, żeby jeszcze poczytać. Chciałam nagrać Wam takie piękne motyle, tu latały, strasznie dużo motyli ogólnie tu jest. Natomiast na kamerze są nieuchwytne i jak włączyłam tylko kamerę, to one gdzieś poznikały. I jak wyłączyłam, to znowu się pojawiły, więc chyba nie chcą być nagrane. Chociaż myślę, że byłaby to ciekawa jakby wstawka motylowa. Natomiast no, mamy teraz taki piękny zachód słońca. W zasadzie no, na kamerze go nie widać. Na kamerze go nie widać. Natomiast widać go na żywo i jest cudownie. Także jeszcze przy zachodzie słońca trochę poczytam i myślę, że już dzisiaj nie dam Wam update'u, a dam go jutro.